Masz brudną wodę w instalacji, ciągle coś psuje się w kotle, bo brud zatyka pompę, zawór trójdrogowy, odpowietrznik, czy cokolwiek innego się złego dzieje, bo woda w instalacji jest zła. Dzisiaj przedstawię Ci w miarę tanie i w miarę proste rozwiązanie, które powinno wyczyścić całą Twoją instalację. Cześć, ja nazywam się Marcin i witam Cię serdecznie na kanale Okiem Serwisanta, gdzie dzielę się praktyczną i fachową wiedzą z zakresu ogrzewania. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak montowałem u klienta filtr, w zasadzie separator magnetyczny Fernoxa i dolewałem też chemię czyszczącą i inhibitor korozji do instalacji po to, żeby finalnie pozbyć się problemów u klienta, ponieważ od w zasadzie samego montażu kotła, gdzie instalację zalano zwykłą wodą kranową, a czemu tego warto nie robić, to nakręciłem już na pewno jeden filmik Lejemy do kotła. Filmik też, jak my napełniamy odwróconą osmozą, który znajdziesz też tutaj. I jeżeli jednak tego nie udało Ci się zrobić w Twojej instalacji i po prostu masz ciągle problemy z kotłem związane z tym, że brud coś zatyka, to ten materiał jest dla Ciebie. I tam też tak było, bo praktycznie odkąd ta instalacja została wykonana, to praktycznie po roku czy po dwóch zaczęły się pojawiać ciągle jakieś problemy. Na początku był problem z zaworem trójdrogowym, który się nie przełączał, a w zasadzie się blokował, bo brud wszedł w ten drobny jakby skomplikowany mechanizm i sprawiał, że po prostu zostawał w pozycji nie do końca przełączonej na centralne, czy też na ciepłą wodę i mimo, że jedno miało grzać, to grzało drugie. Później mieliśmy ostatnio problem z pompą, ponieważ kocioł zaczął taktować, bo miał za mały przepływ, a okazało się, że po prostu pompa obiegowa jest cała brudna właśnie z fragmentów kamienia. Także instalacja, nalanie wody do Twojej instalacji jest równie ważne jak wykonanie dobrych dróg, które sprawiają, że Twoje auto będzie jeździć dłużej. Na drogi nie mamy za bardzo wpływu, ale na tą wodę, jaką wlejesz sobie do instalacji, masz już większy wpływ, więc jeżeli Twój wykonawca w ogóle nie zna tematu i nawet na myśl, że ma coś wlać innego niż wodę wodociągową, to przynajmniej kup sobie zaraz po jego wykonaniu dobry inhibitor korozji. Ja stosuję Fernoxa. Uważam, że jest to najlepsza opcja na rynku i mówię to bez żadnego sponsoringu z ich strony, po prostu próbowałem tańsze rozwiązania, ale finalnie nie za bardzo mi się one sprawdzały, więc stwierdziłem, skoro ja jestem z najwyższej półki, to nie ma co i trzeba brać coś z najwyższej półki. Ale jeżeli po prostu nie chcę Ci się edukować z tego, jak w zasadzie instalator ma dla Ciebie zrobić tą robotę, tylko chciałbyś zapłacić, mieć temat z głowy, to zapraszam do kontaktu, jeżeli jesteś z okolic Katowic. Chętnie dla Ciebie wykonamy instalację, byle tylko to był Wisman. Pompa ciepła czy kocioł gazowy, nie ma to znaczenia. Ale jeżeli już też masz zainstalowaną taką jednostkę, jakąś z Wismana i potrzebujesz serwisu, to też śmiało dzwoń. No a my lecimy dalej z materiałem. Jak wyglądała pompa obiegowa, którą ostatnio u klienta czyściłem? No nie miało to prawo za bardzo dobrze działać, bo cały wirnik był zabrudzony po prostu. Ponieważ była to już któraś z kolei awaria, rozmawialiśmy z klientem, co można by z tym zrobić. Możliwości były dwie. Albo odkamienić cały kocioł, wypłukać instalację podłogową. Natomiast byłby to koszt u nas rzędu niespełna 3000 zł. No bo to jest cała dniówka roboty, plus chemia. No i robi się taka kwota. No albo w zasadzie o połowę niższą kwotę kupić po prostu separator magnetyczny Fernoxa, kupić chemię czyszczącą od nich, inhibitor korozji, zamontować to i pozwolić się instalacji z czasem wyczyścić samej. Klient jedynie musi raz na jakiś czas czyścić filtr. Więc jak to wyglądało? Tu mamy filtr siatkowy i po prostu on dobrze filtruje, ale tylko duże kawałki. Natomiast takich drobnych osadów nie jest w stanie wyłapać, ponieważ oczko tam ma wielkość około milimetra, pół milimetra, więc takiej zawiesiny nie wyłapie, a ta zawiesina będzie dalej sobie gdzieś tam krążyć i osadzać się na różnych elementach. Więc plan był taki, że ten filtr po prostu tam zostanie, tylko że zrobimy tam po prostu możliwość podłączenia się zarówno z tym filtrem, jak i z filtrem Fernoxa. Woda instalacji właśnie wyglądała tak, czyli czarna, tam jeszcze wyleciał nam osad. No i pierwszym jakby etapem było zdemontowanie tego wszystkiego. Tu jeszcze pokazywałem, że właśnie były problemy z zaworem trójdrogowym.
ostatnio z pompą. No i też jeszcze czyściliśmy nieraz ten wąż, na którym się osadzał cały kamień, znaczy dużo bardzo kamienia, który później lądował w innych elementach i zaburzał pracę kotła. Co za chemię kupiliśmy? Inhibitor korozji F9, który przychodzi razem z filtrem, no i lekką, delikatną chemię czyszczącą, którą można później pozostawić w instalacji. Dzięki temu obniża to znacząco koszt, bo tak naprawdę to jest tylko 2 godziny akurat tu u klienta, żeby zamontować filtr, a nie trzeba tam spędzić 8 godzin, żeby to płukać, wymienić wodę i tak dalej. Wiadomo, efekt będzie nie tak dobry, gdyby to zrobić właśnie jako pełne czyszczenie, no ale nie zawsze mamy aż taką potrzebę czy ochotę wydania aż tylu pieniędzy. Więc tutaj akurat sobie już powoli przygotowywałem elementy. Tak będzie wyglądał fragment u góry. Czyli filtr siatkowy dalej zostaje, tylko będzie za filtrem magnetycznym. No a później jak już górę zrobię, no to będę pasować elementy na dole. Niestety to jest zawsze trochę rzeźbienie, kiedy walczymy już z fragmentem instalacji, który jest wykonany. Dużo prościej byłoby to zamontować na start. Tu już mamy efekt finalny. W trakcie nie miałem za bardzo czasu na nagrywanie, ale tak, został filtr siatkowy po to, żeby wyłapywał nam te większe drobinki i też ewentualne konopie po wykonaniu instalacji. Niestety one zawsze będą krążyć, nie da się tego inaczej zrobić. A tak to zostaną złapane w filtrze siatkowym. Mamy separator Fernoxa, drobna przeróbka i 2 godziny minęło. Dobra, teraz krótkie wytłumaczenie, jak działa ten filtr. Otóż w środku woda specjalnie jest kierowana w taki sposób, żeby kręciła się w środku i jakby przez to, że się kręci, to jakby ten ruch wirowy i skierowanie strumienia wody w dół sprawia, że cząsteczki osadów lądują na dole. Przez to też, że filtr na wejściu ma mniejszą średnicę, a później jakby korpus filtra jest duży, ta woda zmniejsza swoją prędkość i to też ułatwia tym cząsteczkom wylądowanie tak naprawdę na dole i zostanie im w filtrze, a nie polecenie dalej. I to jest jakby już sam ten efekt cyklotronu, którym się chwali Fernox. Natomiast dodatkowo oczywiście jest to, co jest w filtrach magnetycznych, czyli duży magnes, tu jest naprawdę spory. Ja też prawie bym sobie przytrzasnął rękę nim, bo naprawdę jest duży i mocny. I taki też ma być, kiedy chodzi nam o wyczyszczenie instalacji z syfu. Tu jeszcze jest krótka wskazówka, jak będziecie to rozkręcać i skręcać. Ważne, żeby skręcając filtr, tu Wam pokażę, o, złapiemy ten moment. Tu mamy taki marker żółty na nakrętce i ten marker żółty, ta strzałka żółta, jak już będziecie go skręcać, musi wylądować na żółtym wskaźniku na samym korpusie. To jest też tam pokazane obrazkowo, ale to taki tip. Chodzi o to, że to nie ma być za mocno skręcone, ale też nie ma być za lekko skręcone. Jest to filtr z plastiku, więc można by go przekręcić, szczególnie, że różną mamy siłę, więc to nam pokazuje, jak mocno ma być to skręcone, żeby po prostu niczego nie uszkodzić, a z drugiej strony, żeby nie było wycieków. Ja to próbowałem dokręcić ręką, oczywiście ręką jest to niemożliwe. A tutaj sobie pokazywałem też, bo ja chciałem odpowietrzyć cały kocioł, bo jest taka możliwość, akurat tutaj jest na tyle dużo zaworów serwisowych, że mogłem po prostu przelać wodę przez cały układ kotłowy, nie wpuścić później powietrza w instalację podłogową, tylko przepłukać to, już przy okazji wstępnie odpowietrzyć. I teraz jak czyścić taki filtr? Można albo go czyścić. Tutaj akurat nie mogłem zastosować oryginalnych zaworów, które przychodzą do filtra, bo nie byłoby jak tego zrobić. Natomiast generalnie trzeba zakręcić górny zawór nad filtrem. I wtedy, jak mamy zakręcony górny zawór nad filtrem, wyciągamy magnes. Oczywiście to wszystko przy wyłączonym urządzeniu, wyłączonych pompach. I wtedy podstawiając pod płód filtra, odkręcamy ten dolny zaworek. Na dole mamy zaworek. On jest od razu z rączką do odkręcania, także ta zakrętka jest tak naprawdę też rączką i wtedy możemy spuścić wodę z filtra i przepłukać go, tylko to pamiętajcie, z wyciągniętym magnesem, z wyłączonymi urządzeniami. Po tym jak już wyczyścicie filtr, warto byłoby go też odpowietrzyć, bo możecie go też całego rozebrać, wtedy musicie zakręcić górny zawór, dolny zawór, odkręcić nakrętkę, ale wtedy po wyczyszczeniu filtra ale warto odpowietrzyć go, bo zbierze się u góry powietrze. Szkoda, żeby to powietrze wylądowało w instalacji, bo ono zawsze sprawia, że trochę więcej się dzieje korozji. Bo powietrze ma w sobie tlen, a tlen łączy się z metalem i powstaje rdza.
No i na koniec pokażę Ci efekt po 10 minutach, ile już się zdążyło syfu nazbierać po 10 minutach, gdzie tak naprawdę proces czyszczenia taki w ten sposób, taki półprofesjonalny powinien potrwać, myślę, że z miesiąc, max 2. Tak wyglądał filtr po kilkunastu minutach pracy. To już był już był oblepiony rdzą. A tak jak mówię, to dopiero początek jego pracy. Klientowi zaleciłem, żeby co tydzień rozbierał go, czyścił, robił mi zdjęcia, także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście takiego króciutkiego shortsa właśnie pokazującego, jak wygląda ten filtr z tygodnia na tydzień. Sam jestem ciekaw, ale jeżeli będziecie chcieli, to też zmontuję dla Was króciutkiego shortsa z tego. Jeżeli oczywiście klient wyśle mi te zdjęcia, które mi obiecywał co tydzień. Mówił Marcin Boczulak z kanału Okiem Serwisanta, Twojej cotygodniowej pigułki wiedzy z ogrzewania i nie tylko.